Jakim motocyklem jest Honda CTX? Czy to tylko pomniejszona wersja Goldwinga? Gdzie sprawdzi się najlepiej? A na koniec wyjaśnienie, co robi słowo torbacz w tytule. O tym wszystkim dzisiaj. Jeśli macie kilka chwil, to serdecznie zapraszam. Ja mam na imię Jarek, a to jest kanał Motoholizm. Zaczynamy! Witajcie w miejscu dla uzależnionych od motoryzacji, w którym interesujemy się wszystkim, co ma silnik i daje frajdę z prowadzenia. Niezależnie od tego, ile ma kół, lat, jak szybko jeździ, czy ile jest warte. A dzisiaj dzięki uprzejmości Huberta przejedziemy się takim oto ciekawym motocyklem i sprawdzimy, co w nim jest fajnego, a co nie. A na początek tradycyjnie trochę o historii. Żeby opowiedzieć o CTX-ie, musimy zacząć od jednej z legend Hondy, czyli modelu Goldwing. Ten motocyklowy mastodont z każdą kolejną generacją rosnący i przybierający na wadze stał się przez lata synonimem ultraluksusowej turystyki motocyklowej. Na pokładzie miał niemal wszystko, co można było upchnąć na dwa koła, a dla tych, którzy nie czuli się na nich pewnie, stworzono nawet wersję trójkołową. Pojawiły się też przyczepki. Goldwing, starzejąc się razem ze swoimi entuzjastami, zaczął powoli zamieniać się w swoją karykaturę. Zdawało się, że jego właściciele za punkt honoru stawiali sobie zmianę swoich maszyn, pulsujące kilometrami LEDowych świateł i hałasujące muzyką z głośników wesołe miasteczka. Pod koniec pierwszej dekady nowego wieku ktoś w końcu zauważył, że co za dużo to niezdrowo i w ofercie Hondy pojawił się okrojony z groteski Goldwing F6B. Nie dość, że pozbawiony wielu rozleniwiaczy jak rozbudowany system audio, nawigacja, grzane manetki czy wsteczny bieg, to jeszcze obniżony z ograniczoną do minimum szybą i dostępny w każdym możliwym kolorze pod warunkiem, że będzie to czarny. A ponieważ rynek motocyklowy, podobnie jak samochodowy, zajmuje się dziś głównie poszukiwaniem nisz, Honda poszła za ciosem i stworzyła zaraz potem kolejne wariacje na temat cruiser w stylu bagger, tyle że w segmencie niżej. I tak na rynku pojawiły się Honda CTX 700, oparta na Nakedzie NC 700 i właśnie nasz bohater, czyli CTX 1300, spokrewniony z Pan European. Japoński producent dużym CTX-em zamierzał zawojować głównie rodzimy i amerykański rynek, skąd pochodzi również egzemplarz, którym jeździmy dzisiaj. Honda CTX 1300, niezależnie od tego, co sądzi się o jej wyglądzie, z pewnością zwraca na siebie uwagę. Kiedy jedziemy gdzieś w grupie kilku różnych motocykli, to najczęściej sprzęt Huberta powoduje, że ludzie się zatrzymują, dopytują. Oczywiście są to najczęściej motocykliści, bo mówimy o okolicznościach typu zloty czy temu podobne imprezy, co nie zmienia faktu, że Japończykom wizualnie wyszło ciekawe dzieło. CTX jest dalekowschodnią wariacją na temat motocykli typu bagger, ale o tym powiem na końcu. Mnie najbardziej podoba się z przodu. Spora owiewka, którą optycznie poszerzają jeszcze lusterka, piękna LEDowa lampa i chrom wystających po bokach kolektorów, wszystko to robi wrażenie. Z tyłu motocykl jest równie udany. Zgrabnie wkomponowana w całość tylna lampa, również w technologii LED, kufry stanowiące istotę tego typu maszyn, szeroka opona i dwa duże symetryczne wydechy. Do tego ciekawe opcjonalne oparcie w kolorze motocykla. I właśnie ten element, jak i duża akcesoryjna szyba, zmieniają najwięcej w charakterze CTX-a, jeśli odniesiemy się do zamierzeń projektantów. W oryginalnym koncepcie Honda ma szczątkową przednią szybę i opadający ku dołowi tył. Zachowanie czystości oryginalnych linii okupione jest jednak walką z wiatrem na trasie i większą ilością owadów na kasku, a także mniejszą wygodą pasażera. Do ramy CTX 1300 trafił solidnie zmodyfikowany silnik od Pan European. Ta widlasta czwórka pasuje tu idealnie. Co prawda obniżono jej moc o 40%, ale za to zyskała więcej momentu obrotowego. W liczbach wygląda to następująco: 84 konie mechaniczne i 106 Nm. Ten zabieg wpłynął na łatwą do przewidzenia charakterystykę silnika, który nie zachęca do piłowania na wysokich obrotach, za to odwdzięcza się dużą elastycznością i niezłym odejściem z dołu już od 2000 obrotów. CTX ożywa z bardzo przyjemnym odgłosem fałki, która daje jej elastyczność i wystarczające przyspieszenia. Skrzynia biegów tradycyjnie dla Hondy pracuje miękko i cicho. Zmiany przełożeń dokonuje się ledwie dotykając dźwigni,
co samo w sobie jest dużą przyjemnością. Napęd na koło przenoszony jest za pomocą wału. Duży CTX jest motocyklem niezwykle wygodnym. Wielkie siedzenie z podparciem części lędźwiowej, szeroko rozstawiona kierownica, niezbyt daleko wysunięte podnóżki, to wszystko sprawia, że jeździ się na nim komfortowo. Idealnie sprawdzi się jako sprzęt dla niższych motocyklistów, bo 4 litery można posadzić zaledwie 735 mm nad ziemią. Osoby o wzroście mocno ponadprzeciętnym mogą mieć pewne problemy ze znalezieniem wygodnej pozycji, zwłaszcza jeśli chodzi o nogi. Moje 182 cm czują się tu jednak bardzo dobrze. Z powodu swej wygody CTX jest bardzo przyjemnym towarzyszem dalekich podróży. Miasto za to nie jest jego naturalnym terytorium. Na prostych odcinkach Honda prowadzi się bardzo przyjemnie. Na zakrętach jest lekko nerwowo, zwłaszcza przy niższych prędkościach. Być może to kwestia szerokości tylnej opony, która ma 200 mm, czy stopnia jej zużycia, ale przy lekkim pochyleniu czuć siły na kierownicy, jakby moto chciało się albo wyprostować, albo złożyć bardziej. Przy szybszej jeździe jest lepiej, trzeba tylko pamiętać, żeby nie wchodzić w zakręty zbyt dynamicznie, bo potem, jak w każdym szerokim i niskim motocyklu, może zabraknąć kilku centymetrów prześwitu pod nogami, żeby zacieśnić łuk. Hamulce są bez zarzutu, seryjny ABS i 9 tłoczków robią swoje. Zauważyłem jednak, że w codziennej jeździe właściwie nie ma większej potrzeby ich używania. Jeśli jeździ się płynnie i przewidująco, można do zatrzymania się na światłach czy zwalniania przed skrzyżowaniami używać tylko i wyłącznie redukcji biegów. Hamowanie silnikiem w tym motocyklu jest bardzo odczuwalne. Często zapominam o tym, kiedy akurat jadę za Hubertem, co powoduje pewną nerwowość, bo mimo braku świecącego światła stopu widzę, jak CTX trochę za szybko powiększa mi się w szybce kasku. Gdybym miał opisać jednym słowem zawieszenie, powiedziałbym sprężyste. Jadąc po poprzecznych, krótkich nierównościach, ma się wręcz wrażenie lekkiego podskakiwania, ale za to moto dobrze informuje o rodzaju nawierzchni, po jakiej jedziemy. Lusterka wyglądają świetnie, ale w czasie jazdy podziwiałem w nich jedynie moje dłonie zaciśnięte na manetkach i klamki od hamulca i sprzęgła. Widok, który mnie interesował, był zdecydowanie bohaterem drugiego planu. Być może regulacja kierownicy poprawiłaby sytuację. Przyzwyczajenia, a na początek ostrożności, wymaga pewna cecha CTX-a. Połączenie dużego momentu obrotowego z wałem napędowym powoduje, że reakcje na zmianę obciążenia bywają czasem dość gwałtowne. Dodanie gazu na rondzie czy w wolnym łuku może nas zaskoczyć szarpnięciem. Na straży dojścia do sytuacji krytycznych stoi na szczęście kontrola trakcji. Na pewno nie jest to motocykl dla początkujących. Co prawda zajęcie pozycji za sterami jest proste i sama jazda też nie sprawi problemów, ale masa to prawie 340 kg. Położenie takiej maszyny na jej lśniących plastikach przy nieumiejętnym manewrowaniu przy niskich prędkościach może być bolesne i niekoniecznie mówię tu o uszczerbku na zdrowiu. Honda jest typową weekendową zabawką. Świetnie wygląda i stojąc w garażu zachęca do przejażdżki. Właściciel prezentowanego egzemplarza zabiera go na wypady w Polskę, ale równie dobrze można nim wyskoczyć na wieczorny objazd okolicy. Uniwersalności szukałbym jednak gdzie indziej. O typowych usterkach dzisiaj nie będzie. CTX-ów jest w Polsce bardzo mało, a ten egzemplarz, który znam od kilku lat, nie zepsuł się ani razu, więc nie ma o czym mówić. A teraz, jak obiecywałem na początku, wyjaśnienie, skąd wziął się torbacz w tytule. Otóż Honda, tworząc CTX-a, umieściła go w segmencie motocykli typu bugger. Słowo to kojarzy się bodaj najbardziej z modelami Harley'a i być może jeszcze Indiana. Takie nazwy jak Chieftain, Street Glide czy w szczególności Road Glide Special to najbardziej znani przedstawiciele tego gatunku. A sama nazwa bugger oznacza po prostu rodzaj turystycznego motocykla o charakterystycznych cechach. Należą do nich przede wszystkim dwa kufry boczne, szeroka, ale niska owiewka oraz bardzo niska albo wręcz szczątkowa szyba. Do tego sylwetka bagera najczęściej opada w dół ku tyłowi, a z przodu można spotkać wyjątkowo duże koło. W motocyklach typowo pokazowych to koło potrafi przybierać monstrualne rozmiary, ale czego się nie robi dla przyciągnięcia uwagi. A torbacz to moja próba znalezienia polskiego odpowiednika nazwy bagger, ponieważ po udaniu się do najbardziej oczywistego źródła dowiedziałem się, że bagger to po polsku bagrownica. Nie wiem, co to jest bagrownica, ale jestem prawie pewien, że nie jeździłem na niej w trakcie nagrywania tego odcinka.
Została więc prosta ścieżka dedukcji. Bug to torba, bagger to motocykl z torbami, czyli torbacz. Jeśli macie jakieś pomysły na sensowną polską nazwę dla motocykli pokroju CTX-a, to napiszcie w komentarzach, jak miałoby to brzmieć. A jeśli chcecie posłuchać również o innych pojazdach, to rozważcie użycie tego czerwonego przycisku pod spodem. Wtedy na pewno nie przegapicie nowych odcinków. A już teraz zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Poprowadzą Was do nich miniatury, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?